Szanowni Państwo, studia na kierunku Nowe Media i e-biznes realizowane są w ramach Instytutu Humanistycznego. W tymże instytucie możecie studiować również na innych kierunkach, w tym na kierunku pedagogika. Jakie są perspektywy zawodowe po ukończeniu tego kierunku i dlaczego jest to kierunek warty rozważenia? Opowie Państwu dyrektor Instytutu Humanistycznego dr Paweł Sobierajski. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie rektorze. Witam państwa. Droga młodzieży. No właśnie, pytanie trudne. No bo właśnie, dlaczego? Dlaczego wybrać pedagogikę? Dlaczego to jest nasz kierunek bardzo dobry? No zastanówmy się logicznie. Może dlatego, że jesteśmy najlepsi. No ale na to młodzież nie pójdzie, na takie plewy, jak to się mówi, prawda? No może dlatego, że blisko. No to już coś mówi, ale bez połączenia z tym pierwszym nie za bardzo nam to podpowiada właśnie ten wybór. Ale gdy uwiarygodnimy to pierwsze, to drugie staje się już bardzo sensowne. Czy jesteśmy najlepsi? Nie wiem, ale jesteśmy bardzo dobrzy. To wiem, bo mieliśmy ocenę. Już pewnie dzisiaj była mowa o Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która także oceniała nasz kierunek w zeszłym roku i dostaliśmy 5. Znaczy 5, mówiąc językiem szkolnym, 5 lat zaufania na kolejne nabory w kolejnych latach. Największa możliwa wartość. A więc chyba jesteśmy dobrzy. I ja powiedziałem chyba, ale jestem o tym przekonany. Mamy świetną kadrę, mamy bardzo dobre zasoby dydaktyczne, więc tak na dobrą sprawę nic więcej nie trzeba. Co oferujemy, droga młodzieży? Oferujemy studia 3-letnie, studia licencjackie z 2 specjalnościami, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz pedagogikę resocjalizacyjną. Widzicie pewnie teraz ten pierwszy nasz slajd i to uzasadnienie, dlaczego wybrać pedagogikę w ogóle, bo praca z ludźmi ma sens. To są studia skierowane dla tych, którzy chcą pracować z ludźmi, chcą im pomagać, chcą ich wspierać. I te dwie specjalności, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika resocjalizacyjna, właśnie temu służą. Proszę Państwa, czego można się nauczyć? Można by było powiedzieć długo, bo można mówić o praktycznym przygotowaniu. Myślę, że też już powtarzam się, wszyscy to powtarzają, ale to jest cecha charakterystyczna wszystkich naszych kierunków na uczelni. To są studia o profilu praktycznym, a więc realizujemy te zajęcia w takim wymiarze, który jak najmocniej przygotowuje do tej właśnie praktyki. Realizujemy je z wykorzystaniem tych praktyków właśnie. Nierzadko zajęcia prowadzą osoby, które właśnie udostępniają nam instytucje do praktyk, ale także oferują miejsca pracy, a więc są to takie instytucje, które za chwilę zresztą Państwo będziecie mieli okazję zobaczyć. Zajęcia są rzeczywiście realizowane w wymiarze praktycznym. Mówi o tym też zapis na tym naszym slajdzie, a więc 3/4 zajęć wykorzystywanych w programie mają wymiar praktyczny, a więc są to ćwiczenia, są to warsztaty, są to projekty. No więc warto wybrać tę pedagogikę, naszą pedagogikę w tych 2 przynajmniej wymiarach. Proszę Państwa, można by było też pokazać to przez pryzmat takich umiejętności, których należy się nauczyć, by być dobrym pedagogiem, ale powiem może inaczej. To, co spaja te 2 specjalności, opiszę anglojęzycznym terminem albo triadą 3 pojęć. To advise, to assist, to befriend. To advise, doradzać. To assist, towarzyszyć. To befriend, być przyjaznym. A nie jest wcale łatwo, gdy spojrzymy na pedagogikę resocjalizacyjną i na ich podopiecznych. A więc myślę, że Państwo spotkacie się z kadrą, która będzie Wam doradzać, z kadrą, która będzie Wam towarzyszyć, z kadrą, która będzie Was rozumieć i będzie przyjazna. Ale to nie wszystko. Mam nadzieję, że uda nam się nauczyć Państwa, uruchomić te właśnie pokłady, bo one są potrzebne. To charakteryzuje po prostu dobrych pedagogów. Namawiamy do tego gorąco. Wybierzcie nas. Myślę, że warto. Tu macie Państwo listę możliwych, to nie są wszystkie możliwe placówki, możliwe instytucje, do których kierujemy uwagę naszych podopiecznych. Wydaje się, że jest ich dużo więcej, a przede wszystkim ja jestem o tym święcie przekonany, sam kończąc także te studia przecież,
one otwierają horyzonty na wiele innych obszarów tak zwanych usług społecznych, tak to się ładnie mówi, to znaczy tych, które kierują uwagę na relacje z innymi ludźmi. Proszę Państwa, każdy z nas korzysta z portali sprzedażowych i pewnie wiecie, jak sprawdzać dobrą ofertę. No więc pewnie wiecie, że nie ma takiej oferty, która by nie spotkała się także z krytycznymi. My ich nie pokazujemy, bo przecież nie będziemy wam pokazywać, co o nas krytycznie mówią. Pokazujemy te miłe, pokazujemy te pozytywne oceny i Państwo możecie odczytać właśnie takie sympatyczne opinie, które są wyrażane szczerze przez naszych absolwentów. A więc użyję języka reklamy na koniec, zapraszając Państwa na pedagogikę i powiem pewnym tekstem tak, sprawdźcie sobie. Tak, to zobaczmy, jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym na kierunek pedagogika. Włączmy następny slajd. Szanowni Państwo, język polski, historia, biologia lub wiedza o społeczeństwie. Najlepszy wynik z danego przedmiotu będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi za przedstawienie i zachęcenie Państwa do studiowania na kierunku pedagogika. Zobaczmy, jakie opinie na temat tego kierunku mają nasi studenci. Cześć! Jeśli oglądasz ten filmik, to znaczy, że zastanawiasz się nad wyborem studiów. Ja dzisiaj zaproszę Cię do nas na pedagogikę. Porozmawiajmy z naszymi studentami, dlaczego dziewczyny wybrały pedagogikę. Dążę do realizacji wyznaczonych sobie celów i poszerzania swoich własnych horyzontów. Jesteśmy wolni od barier, wiek, płeć, narodowość, każdy inny, każdy ważny. Odnalezienie siebie w dzisiejszych czasach bywa dość trudne. U nas jest to możliwe. Dzięki pedagogice możemy być w pełni sobą. Dlaczego studiuję pedagogikę? Bo łączę teorię z praktyką. Dzięki licznym praktykom mogę swoje kompetencje sprawdzać w rzeczywistości. Jesteśmy drużyną, mamy wspólne cele. Jak wiadomo, w grupie siła, a u nas na pedagogice jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Cześć! Przyjdź, zobacz, zostań pedagogiem! Państwowa Uczelnia Zawodowa czeka właśnie na Ciebie.